I witam to gorąco w kolejnym programie. Tym razem mamy wróżenie z fusów, Benjamin Cowen. Wracamy do tej audycji, która się pojawiła chwilę później. Tutaj będziemy porównywać nie do S&P 500, podaż pieniądza, tylko do Bitcoina. Czyli w tym wypadku mamy akurat BTC i opowiemy sobie w tej audycji, co to może oznaczać. Fajnie, że tutaj się pojawia często słowo bańka.comów, o czym się przekonacie, ale nie ubiegajmy faktów i zobaczmy, co nam chce przekazać w ostatniej audycji właśnie Benjamin Cowen. Jeżeli jesteście zaznajomieni z tą audycją o giełdzie i podaży pieniądza do druku, the S&P 500 relative to the money supply M2. Okay, that's something we just looked at yesterday. I na to spojrzeliśmy wczoraj. But in this video, W tym wideo we're going to go through the same exercise with Bitcoin. podobne zjawisko, czy powiedzmy ćwiczenie. We're going to look at M1 and M2. Now Będziemy patrzeć na M1, M2. might not know what M1 is. So Może nie wiecie, czym jest M1. I'll give you a brief definition. Za chwilę to wam wyjaśnię. You could Google it and find more information Możecie jeszcze wygooglować, bo tutaj będzie tak bardzo szybko wyjaśnione. if you really want to dive deep. But M1 Jeżeli chodzi o M1, basically it just includes, coins and currency. i to wszystko zalicza się do, powiedzmy, monet, walut, That's actually in circulation, które są w cyrkulacji. right? So in circulation, it could be checkable deposits as well. Mogą to być jakieś depozyty, czeki, Whereas M2 gdzie M2 is a function of M1. to jest funkcja M1, It includes it includes M1, but it also includes things like in your savings accounts ale też dodaje jeszcze twoje, na przykład, konta oszczędnościowe. and in, say, certificates of deposit Certyfikat depozytu na przykład, or CDs. By the way, CDs are not czy CDs, often used, I think, especially by millennials. które nie są może używane poza, powiedzmy, millennialsami. We've had all the incentive in the world to just go risk on for the Wiemy, że mamy to ryzyko last decade or so. od ostatniej dekady. But now that interest rates, now that the Fed funds rate is going higher, Wiemy, że Federalna Rezerwa dodaje tych tak naprawdę stóp procentowych. it is at least worth looking into, especially Może warto tutaj spojrzeć na to, if you want to try to protect some of your capital żeby nawet zaopiekować się swoim kapitałem, when you're very unsure about what's going on jeżeli nie wiemy, co się dzieje. under the current macro conditions. W przypadku tych wszystkich makro właściwości, które się tutaj dodają. Just take a look, and I think you can get about 4% at some banks. So that's actually going higher as I mamy teraz około 4% i może to iść wyżej, the Fed continues to raise the jeżeli Federalna Rezerwa nie zmieni zdania. Dzisiaj to poznamy tak naprawdę. Także dzisiejszy dzień, nie wiem, czy to jest w Polsce godzina pomiędzy, czasami słyszę 7 a 9 wieczorem, czyli muszę się przestawić, 19 a 21. Gdzieś tutaj poznamy, jak to wygląda. raise interest rates. But this is the chart for Bitcoin. Ale to jest wykres Bitcoina. Okay, you guys know this chart. I'm sure Wszyscy znają ten wykres, tak, dokładnie, kiedy influencerzy wchodzą na różne audycje, pokazują najczęściej ten wykres, który mówi o tym, że mamy store value, jeżeli chodzi o Bitcoina, i na tym wykresie, jeżeli byśmy spojrzeli od 2011 roku, faktycznie to store value w tym wypadku było. Jeżeli spojrzelibyśmy na ostatni rok, to nie do końca byśmy mogli się prawie zgodzić. it's near and dear to your heart. You've probably studied it more hours than you can remember. This is the valuation against the US dollar. But To jest we wartość w stosunku do dolara. know, right? We know that the money supply Wiemy, że podaż pieniądza goes up as a function of time, idzie z funkcją czasu. right? Basically. Bardziej idzie w górę z funkcją czasu. I mean, if you go look at say M2, you can see it has leveled off a little bit recently. I widzimy, że tutaj podaż tego pieniądza ostatnio się wyrównała, bo wiemy, że mamy zapobiegawcze tutaj stanowisko Federalnej Rezerwy, gdzie nie dodrukowujemy tutaj w tym wypadku kolejnych ilości. But over the long haul, Ale w dłuższym terminie it generally just goes up as a widzimy, że ten dodruk jest od 60 lat. function of time. And yes, it has leveled off a little bit. Arguably, it's just a reversion to the mean. So if we were to sort of draw a line through this data set and Jeżeli byśmy tutaj zarysowali taką główną linię tego,
którym to podąża. Say, well, what is, and maybe we should just take it from over here. Może powinniśmy tutaj od 95 roku zarysować bardziej. That way Czyli wracamy gdzieś do tej podstawy w tym momencie, gdzie wystrzeliliśmy troszeczkę na COVID-zie za wysoko i teraz musimy wrócić to, co zostało nam dodrukowane w ostatnich latach. It fits a little bit better. If this is sort of the growth rate of M2 in general, you I tutaj widzimy właśnie to M2, które wzrasta. can see that, what happened in 2020 with our Widzimy, co się wydarzyło w 2020 roku, Black Swan event really czyli mieliśmy ten Black Swan, shot us up a lot higher. który nas wystrzelił wtedy w tym marcu 2020 na wyższe rejony. And now, Również w świecie krypto, o tym chyba nie muszę już przypominać. one could argue that we really need to be going sideways or I teraz raczej byśmy musieli podążać gdzieś trendem bocznym lub down zejść na dół, until we more or less get back onto this, zanim dojdziemy do tej średniej linii, takiej bezpiecznej w miarę. this yellow trend line that I drew through the data, which could take until 2024, I nawet może to zająć do 2024 roku. and then we could hopefully see, another phase of economic expansion. But A potem będziemy widzieć kolejną ekspansję, kolejnego wzrostu czy hossy na markecie. right now we have to fight high inflation, so Teraz walczymy z wysoką inflacją. it just is W Polsce to jest chyba 17% w tym momencie, o ile mnie fakty nie mylą. I Narodowy Bank Polski na razie mówi, że jest okej. Nie trzeba walczyć z inflacją, nie trzeba dodawać 100%, tylko powalczymy może troszeczkę później. what it is. We don't control what it is. We just Także może nas czekać 20%. have to recognize what it is and then plan for it. But this is M2. I to jest to M2. Now, if we look at the valuation of Bitcoin against M2, you'll probably remember we Jeżeli patrzymy wartość Bitcoina do tego, co tutaj się dzieje, talked about this many times in the past. And bardzo wiele razy wcześniej, actually, if you remember back to mid 2021, jeżeli pamiętamy połowę 2021 roku, I think like on the day gdzieś tam na dziennym, that we had the bounce, I believe I made a albo video w tym dniu, gdzie mieliśmy odbicie, where we talked about how, right here, gdzieś tutaj, właśnie w tym momencie, około sierpnia 2021, a lot of people were calling for it to go to 20K back then. And wtedy już dużo osób mówiło, że schodzimy na $20,000. and for full disclosure, I thought there is a I nawet ja myślałem o tym, że schodzimy z tego szczytu. Potem pojawił się kolejny szczyt. decent chance we could go to 20K back then. The receipts are there. I mean, I even said, I even speculated that Nawet wtedy spekulowałem, we could go to 20K że możemy dojść do 20,000. and then bounce back up, but we didn't. Dopiero potem gdzieś wyjść w górę. Ale tak się nie zdarzyło. Right? I mean, we did not go, we did not go down to the, to the 200-week moving average back then. Nie doszliśmy wtedy do 200-dniowej czy 200-tygodniowej bardziej średniej kroczącej, And although it was a distinct possibility, and I mean, ale była taka możliwość wtedy. in hindsight, being overly bullish at the time, I to, że byliśmy troszeczkę za bycza postawionym, jeżeli byśmy byli tacy, while it did work out in the short term, jeżeli chodzi o to, że mogliśmy postawić wtedy na te spadki w krótkim terminie, to i tak you could argue that there was more compelling evidence to be bearish, right? mieliśmy dużo niedźwiedzich właśnie tutaj oznak, które mówiły nam, że możemy spaść wtedy jeszcze niżej. Tak jak dzisiaj, tak? Dzisiaj też niektórzy, widzę, co piszą komentarze, że może to jest właśnie ten okres, w którym wszyscy trąbią, że spadniemy na 15, 14, Federalna Rezerwa dalej nas rzuci, a tutaj market nas zaskoczy. Są oczywiście również takie komentarze. But regardless, we did get that bounce off of that level, and that Ale wtedy właśnie się odbiliśmy od tego momentu level actually corresponded i to korespondowało to the 2017 all-time high. z 2017 all-time high, Okay, it actually czyli tym najwyższym zakresem cenowym. corresponded to the 2017 all-time high. So while you could argue that, I know there was some train of thought that we would go back down to the all-time I pewnie pojawiały się takie słowa, że możemy dojść z powrotem do all-time high, high when you don't account czy opinia, for M2, right? We never actually made it there during the summer 2021 i wtedy w to lato 2021 nigdy tam nie doszliśmy. correction, okay? And if you remember, we called for a 3 to 6 month bear market. I mówiliśmy wtedy o 3 do 6 miesięcy tym bear markecie, czyli tej niedźwiedziej
propozycji tego, co się wydarzy. Followed by new all-time highs, which is more or less what Mieliśmy all-time high kolejne. we got, but the all-time highs were relatively lackluster rather than going much higher. So, Ale nie było to jakieś wyższe, wiecie, ceny, dużo wyższe. Tam było chyba 64, potem 69, także to nie było takie bardzo znaczące. if you go look at it compared to M2, Jeżeli porównamy to do M2, tej podaży pieniądza, where are we today? gdzie jesteśmy dzisiaj? Because we know we're below the prior all-time high. I mean, hell, Wiemy, że jesteśmy przed all-time high, ostatnim, które się wydarzyło w 2017 roku. To dlatego, że te wszystkie wykresy zaczynają się nie spinać. Jeżeli chodzi o Rainbow Chart, Plan B, 200-tygodniowa średnia krocząca, używana przez bardzo dużo osób, ostatnio zapomniana w newsach, bo mieliśmy 200-tygodniową średnią kroczącą jako takie sztandarowe zejście w każdej bestie i potem odbicie. Tutaj coś się ostatnio nam zmieniło. if we were already testing the all-time high relative to M2 back in the summer of 2021, Jeżeli byśmy wtedy testowali gdzieś tutaj zejście do tego lata 2021, and we're now at 19K, a teraz jesteśmy na 19 tysiącach, we know we're below it. And in wiemy, że jesteśmy poniżej fact, if you draw oczekiwań. a line across, guess where we are? We're at the 2019 Jesteśmy gdzieś w 2019 roku. all-time high. That's where we currently are. Wtedy na tym all-time high. Okay, so we found support here with respect to M2. Mieliśmy linię wsparcia gdzieś tutaj w 2021 gdzieś roku, Right now, at the bardziej 22 na tych 20 tysiącach. 2019 all-time high. Okay, I potem gdzieś w 2018 była to linia wsparcia, that doesn't mean it's going to hold forever. ale w 2019 doszliśmy tylko do właśnie tego czynnika cenowego, czyli doszliśmy do tego, gdzie się znajdujemy teraz. Wtedy to była linia oporu, teraz to jest linia wsparcia. I mean, I think it's important to be open to the to the idea of more downside, because I musimy być potencjalnie otwarci na to, że możemy mieć kolejne spadki. if the macro remains bleak and the Bo jeżeli makrotrend, a bardziej informacje, które tutaj dostajemy z naszej niani Federalnej Rezerwy S&P 500 continues to put in new lows, I mean, Bitcoin's just not going to hold forever. As much i Bitcoin może nie utrzymać się na tych, powiedzmy, zakresach cenowych na zawsze. as I like Bitcoin, Dlatego i tak uwielbiam Bitcoina. as much as I think it's going to do great things in the future, I może tutaj oczywiście zrobić. I tak uważam, że w przyszłości zrobi tutaj niesamowite rzeczy. I mean, right now we're just in a bear market, and Ale teraz jesteśmy w bezsie. so a lot of people want to talk about is the bottom in, is it not Dlatego bardzo dużo osób chce mówić, czy już jesteśmy w tym dołku, tym właśnie teraz. in. I think it makes sense whether you believe it's in or not. You have to plan for Ale w cokolwiek wierzycie, tak naprawdę należy planować. for the scenario that it has another leg down, Na scenariusz, jeżeli miałby się taki wydarzyć, że możemy zejść niżej. even if it doesn't happen. Nawet jeżeli się taki nie wydarzy. So it certainly could happen. I mean, I think the next most Moim zdaniem, bardzo możliwe jest to, że będzie taka okazja, żeby zejść jeszcze niżej. obvious spot to look at would be another against the money supply could be another 25 to 30% correction I na tym wykresie do podaży pieniądza możemy zejść nadal o 26%. from where it currently is. This would actually get you down to the to these levels that we I to wtedy by nas doprowadziło do tych poziomów gdzieś, które tutaj pokazuję. saw back in mid 2018 W połowie 2018 and then also in early 2020, i też na początku 2020, right before the zanim mieliśmy ten spadek covidowy w marcu. the pandemic drop. But this is an interesting way to To jest interesująca rzecz, look at this chart. And żeby spojrzeć na to w takim właśnie obrazie, I na think ten wykres. I think it's actually quite useful I to jest bardzo użyteczne, to measure it this way. żeby to w taki właśnie sposób zmierzyć. Another thing you can see is sort of this all-time or this local high here, of course, I inna rzecz, która nas tutaj interesuje, to ten lokalny szczyt jeszcze. responded to what eventually ended up being the bottom. Wtedy mieliśmy też tutaj tą linię dolną, czy dołek lokalny na tamtym okresie, So like what happened in June 2017 and czyli czerwiec 2017, then in December of 2018. grudzień 2018. And then if you go look at it without the money supply, Jeżeli byśmy spojrzeli bez tego wykresu na money supply, you can see if I go to June 2017, it wasn't quite there.
So there is some argument to be made that accounting for Widzieliśmy, the że nie money byliśmy tam dokładnie jeszcze. supply M2 is somewhat useful. I widzimy, że ten wykres jest no, użyteczny, tak? W tym, do czego chcemy go wykorzystać. Okay? Because it gives you a glimpse at Daje wam takie, no, można powiedzieć, sneak peek, czy spojrzenie na to, czy bardzo szybki no, wyraz tego, as you know, as at potential support and resistance levels that are że te potencjalne linie wsparcia i oporu that might not be so intuitive because mogą nie być takie intuicyjne. it's often easy to sort of compare things against their US dollar, I często porównamy to, albo porównywamy to do dolara amerykańskiego. against the US dollar. And furthermore, it was also the idea of seeing this double top up here. Widzieliśmy tutaj również ten podwójny szczyt na BTC. Just the USD valuation, it didn't really, it did go a little bit higher, about I oczywiście tutaj za drugim razem poszliśmy ciutkę wyżej, $5,000 higher. $5,000. With respect to M2, Ale jeżeli chodzi tutaj o spektowanie tego wykresu M2, it basically went to the same level. tutaj doszliśmy do tego samego poziomu. Okay? Now, the next chart Kolejny wykres is probably going to be somewhat eye-opening będzie to takie otwarcie oczu for you. dla was. I've looked at this chart a number of times over the years. I patrzyłem na ten wykres przez lata i to jest wartość Bitcoina With respect to M1. So do M1, do tego drugiego czynnika. we're taking into account M1. It still has a function of time, but I tutaj bierzemy pod uwagę ten M1. we're taking into account M1. And again, M1 M1, przypominam, is referring to the currency in circulation. czyli mowa tutaj o walucie w cyrkulacji. Okay, so it's not, it's not what's in your savings account I tutaj nie dodajemy tego, co jest w waszych kontach oszczędnościowych, or in your CDs or w waszych jakichś tutaj zabezpieczeniach. anything like that. It's what's actually in circulation, Co jest w cyrkulacji właśnie teraz. and that it's very, very liquid because it is a somewhat interesting chart. I to jest bardzo ciekawy wykres. Okay, so I'll leave this on the screen just for a minute. Maybe Zostawię to na chwilę na pulpicie. digest it, think about it, and then we can talk about it. But when you account for the money supply, the Jeżeli chodzi o to, ile mamy pieniędzy w systemie, currency in circulation, czyli tej waluty w cyrkulacji, okay, we're at the same level now jesteśmy na tym samym poziomie teraz, that we were at if I take this higher, this same level is where we sort of hit a top in June of 2017. gdzie uderzyliśmy w szczyt 2017 roku w czerwcu. Now remember, with respect to the US dollar, Ale jeżeli byśmy mieli respektować dolar amerykański, area is nowhere close nie jesteśmy nawet blisko tego, to where we were in June of gdzie byliśmy wcześniej. 2017. In fact, in order to get to where we were in June of 2017, Jeżeli byśmy mieli dojść do tego, gdzie byliśmy w czerwcu 2017 roku, if I fix this line, in order to get to where we were in June of 2017, it would need to go down another 86%. musielibyśmy dojść albo spaść o kolejne 85%. But the mistake is assuming that, Ale pomyłką tutaj jest taka, że, albo pomyłka taka, the amount of circulating money że ilość cyrkulacji pieniądza is constant. jest stała. It's an artifact of our monetary policy. I to jest artefakt tej naszej polityki monetarnej. Is it not? Czy tak nie jest? If we're just going to print money, Jeżeli po prostu drukujemy pieniądze, it leads to inflation, right? dodaje nam to po prostu punktów na inflacji. To nie jest rocket science, jak to się mówi, tylko jak się druknie tu, no to gdzieś tam trzeba odebrać, tak? Tak jak to jest z emeryturami. Powiedzmy, czy jeżeli jakąś się przepnie politykę, czy pakiet w pewnym stopniu, że dodajemy jednej stronie potu, no to drugiej trzeba odjąć, bo całość stanowi ogół. Tutaj jest podobnie. Jeżeli drukujemy, może fajnie to wyglądać na giełdach, na rynkach, wtedy jest pompowany ten market, ale chwilę później zastanawiamy się, jak stracił dolar
na wartości przez te ostatnie lata, tak? Także mamy tutaj obusieczny mierz. We're going to have inflation. Sometimes we print more money than we should. I czasami drukujemy za dużo tych pieniędzy niż potrzebujemy. And it leads to higher inflation. I dodaje nam to jeszcze większej inflacji. Sometimes we might not print as much money and it Czasami nie dodrukujemy tyle, ile powinniśmy. could lead to fairly difficult times. Or maybe I they're wtedy może to też oznaczać problemy. printing money, but the markets just don't care because of how bleak the macro is or something. Ale wtedy market tak naprawdę nie ma znaczenia, bo i tak widzimy, jak w ogóle wygląda słabo ten market. At the time. My point is, Moim punktem tego wideo jest, if you account for M1, jeżeli dodamy tutaj M1 do tej wyceny, we're at the same level now jesteśmy na tym samym poziomie teraz, that we were at in June and July, gdzie byliśmy w czerwcu, lipcu 2017. or let's say July, August of 2017. It's kind of crazy, isn't it? I mean, I it to jest szalone. really shows you Pokazuje to wam, that there is an argument to be made gdzie mamy argument, który możemy tutaj założyć, that from some perspective, że w pewnej perspektywie, whether I mean again I say this as someone who really likes Bitcoin. i pewnie mówię to z takiego kontekstu od osoby, która uwielbia Bitcoina. I have Bitcoin Mam Bitcoina. and I do think there's a spot I pewnie dodaję tutaj, że mamy ten czynnik in our world for Bitcoin. I think it's going w naszym świecie na Bitcoina, to do great in the future. But który może być świetny w przyszłości, you can't look at this and with an objective stance and ale nie można spojrzeć na to obiektywnie, not kind of raise your eyebrow at it. ze zdziwieniem w brwiach. Like, oh, okay, well, according to this, Także jeżeli byśmy spojrzeli na to w taki sposób, with respect to the money supply, Bitcoin hasn't made as much progress as we Bitcoin nie zrobił takiego progresu jak jeszcze wcześniej, w 2017 roku, bo jesteśmy w tym miejscu. Jakbyśmy spojrzeli w lewo, no to dlaczego nie jesteśmy wyżej? maybe thought it has made, right? When you just compare it to the US dollar. Because with respect to the US dollar, I mean, I jeżeli porównamy go tak jak teraz do dolara amerykańskiego, it's generally jeżeli things mielibyśmy trend go respektować, higher just because the US dollar is worth less. It's not always because i najczęściej to idzie w taki sposób, że jeżeli jakieś aktywo idzie wyżej, to dlatego, że dolar spada na wartości, tak? that asset that you're interested in is worth more. Dlatego, że schodzimy z tego dolara Sometimes do wartości, które dają lepsze zwroty, czy nawet są bardziej opłacalne. it's just because the US dollar is just fundamentally worth less because Dlatego, że dolar amerykański może fundamentalnie mieć mniejsze znaczenie czy wartość, of the debasement of that fiat currency. jeżeli chodzi o dewaluację tej waluty. So you go look at Bitcoin with respect to M1 and you can't look, I mean, my first thought when I looked at this was, Jeżeli chodzi o moją myśl, która się pierwsza pojawiła przy patrzeniu na ten wykres, damn, right? Like, wtedy pomyślałem, wow, like we're at the same level that we were at back jesteśmy w tym samym poziomie, gdzie w 2017 byliśmy. in 2017. And furthermore, we're only just above where we were in late 2018. I jesteśmy tylko troszeczkę wyżej niż w 2018. So one of the interesting things that Interesujące rzeczy, jakie się tutaj pojawiają, I sort of was thinking about is this has been our primary range. to jest nasz gdzieś tam zasięg tego, co tutaj się dzieje, czyli w tym gdzieś, albo w tej strefie właśnie się znajdujemy. Right? Our primary range. And if we were to actually draw, I mean, we're not actually at the bottom of the range because the bottom Jesteśmy jeszcze na najniższym gdzieś wyniku tej strefy. of the range would be, I guess, be over here in December. Okay? Tutaj może w grudniu So bardziej that's sort of byliśmy the bottom wtedy. of the range, I to byłby ten dołek tej strefy. right? This is the top of the range. Góra tutaj, w tym momencie. We've hit it 3 times or 4 times. Weszliśmy tam 3-krotnie, With one nawet deep 4-krotnie. deviation above it. That was even I sort of jeden two raz separate tylko weszliśmy poza, hits right there in na chwileczkę, 2019. w 2019. Look at that. 4 perfect resistance levels 4 linie oporu, that Bitcoin hit. które BTC miał. At the same time, it also To samo się działo tutaj, held resistance at this level the jako linia wsparcia. first time around.
And then we got support on it right here and right here. And Czyli 2017, potem 2018 około listopada. 2018 and 2019. And then we found some support on it in I teraz gdzieś tutaj mieliśmy w maju 2020. June of 2022. And now we're hovering just a bit above it. Teraz jesteśmy troszeczkę powyżej. There have been 2 deviations outside of this range. I jeżeli chodzi o odchylenie od tych różnych tutaj wskaźników, One in 2017. jeden mieliśmy powyżej w 2017 na końcu tej bańki. Okay. And then one with the Black Swan event that I potem mieliśmy Black Swan event, czyli occurred in 2020. w 2020, w marcu, tak? Kiedy zeszliśmy poniżej, kiedy mieliśmy tutaj bardzo mocny dodruk w Stanach Zjednoczonych, jak i na naszej Federalnej Rezerwie Krypto. Could we have another deviation? Czy możemy mieć kolejną takie odchylenie, na przykład niżej? We could. Oczywiście, że możemy. Why not, right? Dlaczego nie? I mean, it could happen. Może się wydarzyć. If we're going to go back down to the bottom of the range, then Jeżeli byśmy doszli jeszcze niżej do tego dołka, Bitcoin would tej strefy, need to correct another 13%, BTC musiałby zejść kolejne 13%. right? Which seems like a plausible Niecałe. scenario. I mean, it's interesting because if you look closely, a lot of times that it goes to these levels, sort of a double tap, right? I najczęściej, kiedy mamy tutaj zejście do tych poziomów, mieliśmy tutaj podwójne zejście, czyli podwójne testowanie. It hits it once, it hits it again. And then when you go up, it hits it a couple times, right? Jeżeli idziemy wyżej, również tutaj testujemy podwójnie. Once and twice, once and twice, once and twice. Or even right over here, I sort of hit it a couple times. Czyli jeden, drugi raz. Jeden, drugi raz, tak samo. You did have a deviation to the upside. We Mieliśmy to odchylenie oczywiście tutaj w 2017 i w marcu 2020. had a deviation to the downside. This represented a blow off top that To nam mówi o tym, że mieliśmy to, czego wszyscy oczekiwali teraz, że ten blow off top, czyli taki, wiecie, bardzo mocny wystrzał, bardzo krótkoterminowy, kiedy wszyscy wtedy właśnie myśleli, że teraz będziemy mieć, że tutaj nam na 69 tysiącach nie brakuje, albo brakowało jeszcze tego top-off, takiego wyjścia powyżej. Każdy polegał na tym, że no ale powinniśmy jeszcze wyjść takim szybkim ruchem może do 80 albo do 90. No to się jednak nie wydarzyło. Bitcoin had. This market cycle for Bitcoin, we did not really get a blow off top. We had 2 separate distribution phases, just like in 2019. Tak jak w 2019. In fact, one could argue I można tutaj argumentować w taki sposób, that distribution phases że ta faza dystrybucji is the new normal for to jest takie new normal, nowa normalność. Bitcoin, right? Like what we saw in 2019. It's Tak jak widzieliśmy to w 2019. interesting because a lot of people look at 2019 I to jest interesujące, bo bardzo dużo osób patrzy na 2019 as a relatively uneventful time in Bitcoin's life. jako bardzo ważny gdzieś tam okres w życiu Bitcoina. Right, a relatively uneventful time. And I myself often equate it with 2015. I dla mnie tutaj jeszcze pociągające jest to, co się działo w 2015 roku. Because I just think to myself, well, you know, it mostly went sideways. Bo wtedy mieliśmy też w 2015 roku ruch boczny. Right, like it mostly went sideways throughout that year, just like 2015. Tak jak w 2015, czyli tutaj do tego porównujemy. However, we actually saw Bitcoin go up like 4x. Ale widzieliśmy, że w tamtym okresie, tutaj już w 2019 wyszliśmy z BTC 4-krotnie wyżej. It wasn't to the all-time high, so it didn't really make Nie doszło to do all-time high, mieliśmy wtedy te 14 tysięcy po drodze. headlines. But when you account for M1, Ale jeżeli porównamy to do M1, the currency in circulation, do walut w cyrkulacji, we went to the same level in 2019 doszliśmy do tego samego poziomu w 2019, that we did in 2021 and nawet w 2021 in 2020 and i w 2022. in early 2021 and late 2021. O, nie, na początku 2021 i na koniec 2021. So the main difference between Jedyna różnica, jaką mamy pomiędzy 2019 2019 and 2021, a the 2021, 2 taps in 2021 here, że mieliśmy 2 szczyty. it's just there was more money, right? That's all it I też mieliśmy dużo więcej pieniędzy. was. There's just more money in the system. Dużo więcej pieniędzy w systemie. Pamiętajcie, że on tego nie porównuje do Federalnej Rezerwy Krypto, tylko do podaży pieniądza.
tak? Więc tutaj też było więcej tych pieniędzy w systemie. It's not necessarily indicative of anything more than that. If there's more money in the system, Jeżeli jest więcej pieniędzy w systemie, the prices go up, right? cena najczęściej idzie w górę za, powiedzmy, akcje czy inne rzeczy, także krypto. That's where the memes come from, right? It's like stocks go up. If you're just going to print money Jeżeli drukujemy pieniądze, into, if you're going to print trillions of dollars in a relatively short miliardy, biliony dolarów time w period, bardzo krótkim czasie, you should expect that asset prices are going to możemy liczyć na to, że aktywa, które gdzieś tam się pojawiają, będą wzrastały na swojej cenie. go higher. In general, not all of them will. Nie wszystkie oczywiście, ale generalnie. A lot of them won't. But on Wiele z nich nie. average, most of them do. And Ale średnia wychodzi taka, że większość raczej tak. that's why I say like index fund investing is often recommended, is because it's really hard to pick out exactly which stock is going to have the most gains, the most outsized gains. I wtedy też jest to trudne do przewidzenia, które z akcji będą miały wtedy te wzrosty. Therefore, if you buy the whole market, Wtedy, jeżeli byś kupił cały market, you're at least going to get part of that. na przykład miałbyś chociaż cząstkę tego. And then you'll average out I wtedy ustalasz średnią. having fairly good returns I on wtedy miałbyś nieco ciekawe wzrosty. an annual basis, occasionally seeing negative returns. But you look at this chart, Ale jeżeli spojrzymy na ten wykres, and Bitcoin hasn't even seen a new all-time high Bitcoin nawet nie widział kolejnego all-time high since 2017. od 2017 roku. But if you looked at the USD chart, you wouldn't believe it. I mean, Ale jeżeli spojrzymy na wykres do dolara, nie uwierzyłbyś. if you just looked at Bitcoin USD, you wouldn't believe that. I mean, who would sit here and say like it hasn't seen a new all-time high since 2017? Of course it has, right? I mean, I wtedy byśmy porównali do tego, co działo się z ceną, i tutaj cena tylko, która jest najważniejsza, pamiętajcie, w tym markecie, tak? Niektórzy sądzą, to właśnie tu byście nie uwierzyli, że tu właśnie jesteśmy na all-time high, a potem jeszcze mieliśmy kolejny all-time high. Nie do podaży pieniądza. Tam nie wyszliśmy wyżej, tak naprawdę, w tej wycenie. Tu, do ceny, tylko i wyłącznie nie uwierzylibyście, że tak się zadziało. Jeżeli byście zobaczyli najpierw tamten wykres. up in 2020, 2021, and even now we're flirting with a prior all-time high, even though I teraz nawet gdzieś, powiedzmy, walczymy z poprzednim all-time high, tak? Flirtujemy. we're just below it. You account for M1, we haven't seen a new all-time high since 2017. Nie widzieliśmy all-time high na tym wykresie od 2017. Okay. So there are these phases, that occur where I I mieliśmy takie fazy wcześniej, think you get up into these sort of range-bound areas, and we can get stuck in these areas for a long time. We can't. które się wydarzały również, czy wydarzyły bardziej. And I believe we'll be stuck in this range for I wierzę w to, że będziemy się gdzieś dalej podążać, na przykład, czy będziemy podążać za tą strefą. my guess Nawet jeżeli miałbym zgadywać. is that Bitcoin could easily have more bull runs where I Bitcoin może mieć rzeczywiście więcej host, czy byczych gdzieś tutaj okazji, it goes to new all-time highs, które mogą dojść do kolejnego all-time high, but we could easily be stuck in this range ale możemy być nadal gdzieś tutaj właśnie w tym range'u. let's think about it like this. We've been in it since 2017. Spójrzcie na to tak. Byliśmy w 2017 roku wtedy. And it's now 2022. So it's been Jesteśmy w 2022. 5 years already. 5 lat od tego minęło. We could easily be in this range for another 5 years. Możemy nadal być w tym range'u przez kolejne 5 lat. Okay? Doesn't mean that you can't make money, I to nie oznacza, że nie zarobisz pieniędzy na tym rynku. right? It doesn't mean that. If we go back up to the top of the range, Jeżeli byśmy doszli do góry tej strefy, to mamy 256%. this is a 256% move with a constant money supply. Imagine if M1 Jeżeli mamy ten zastrzyk gotowy również. goes back up, it would be even more because it's relative to M1. We could easily be in this range for another 5 years. We could see deviations outside of this range. Możemy widzieć też odchylenie poza ten range, czy tą strefę, którą tutaj widzimy, For a long time. przez dłuższy okres. Okay? But eventually I do imagine we will sort of break out of it. Ale wydaje mi się, że w końcu gdzieś tutaj wybijemy się z tego. But the market is sort of digesting this. And if you think back to the dot-com bubble, I jeżeli spojrzymy na dot-com bubble, wow, o czym się teraz mówi? Parę miesięcy później, wow. it took a long time, right? It took a long time for Zajęło to dużo czasu. us to really work our way back up and
and to really, gdzie po właśnie bańce dotcomów doszliśmy gdzieś tam do tej prostej, czy wyprostowania paru spraw. to really get back in business. Now, it didn't mean you had to wait all those years. You didn't have to I oczywiście to nie oznaczało, że musieliśmy poczekać te wszystkie lata, wait 10 years to make money. 10 lat, żeby zarobić. If you go look at, say, the NASDAQ, Jeżeli byśmy spojrzeli tylko na NASDAQ, you would have, it's not like a lot of people look at this chart and say, well, once the NASDAQ hit this all-time high, i wtedy, kiedy NASDAQ w 2000 roku uderzył w ten szczyt, it took 16 years to zajęło 16 lat, see a new all-time high. żeby zobaczyć kolejne all-time high. Now, my response to that is, who cares? I mean, Moja odpowiedź na to jest, kogo to obchodzi? as long as you, like I've said, the entire year, Jeżeli przez cały rok, cash is king this year. i o tym powtarzam, że w tym roku akurat od początku mówiliśmy o tym, że gotówka jest królem. As long as you recognize that, Jeżeli zrozumiesz to, as long as you recognize that, and you're not just YOLOing and you haven't just nie tylko podchodzisz do tego, że wow, jest fajnie, YOLO'd all your money into the market yellow, dodajemy tylko kasę do tego marketu, bo spada. every bear market rally on the way down, then you don't really care so much because Tak naprawdę cię to nie interesuje aż tyle. if you start investing even in this area, Bo jeżeli byś zaczął inwestować nawet tutaj, w tym okresie, you're going to be making money będziesz zarabiał pieniądze w dłuższym okresie, czyli w dłuższej strefie czasowej, well before we get to a new all-time high. zanim dojdziemy do all-time high. It's my same argument with crypto. Ten sam argument mamy w krypto. Yeah, it kind of sucks during a bear market. I oczywiście to nie jest za ciekawe, jeżeli chodzi o bessę. It does. I was hoping the bull market would extend longer, but I chciałbym, żeby ten ostatni byczy okres przedłużył się oczywiście. we had to pivot our stance and say, look, Ale niestety musieliśmy zmienić zdanie i powiedzieć, że gotówka jest królem. it's king in 2022, which W 2022 is what it is. i to, co się dzieje, to co się dzieje. Don't fight the Fed. The Fed's raising it. Nie walczymy z Fedem, bo jeżeli byśmy zawalczyli od początku tego roku, no to troszeczkę byśmy, żyli w pewnej bańce, tak? I tak samo było w 2000, kiedy Federalna Rezerwa zaczęła podwyższać wtedy stopy procentowe do 6%. Bańka dotcomów praktycznie zniszczyła się samodzielnie. Przez co się zniszczyła? Dlatego, że 99,9% projektów, bardziej procent, była taką wydmuszką, jak to mamy dzisiaj w tym markecie. Interest rates were going forward with QT because of high inflation. Inflation's sticky. It's not coming I tutaj mamy po prostu tą większą inflację i ta walka z Fedu z inflacją. down as quickly as we might like. I może ona nie będzie taka szybka, jakbyśmy tego chcieli. Therefore, asset prices are likely going to come down. Dlatego aktywa różne będą tutaj spadać prawdopodobnie. And I can't help but think this for crypto, this is our .com bubble. I oczywiście to some dla degree, krypto to jest nasza bańka dotcomów. Właśnie w niej jesteśmy. right? I mean, it doesn't necessarily mean it's going to take this long to see new all I oczywiście może nie zająć tyle, parę dobrych lat, żeby wyjść z tego okresu, time highs, żeby dojść do kolejnego all-time high, but it's our .com bubble. ale to jest nasza właśnie bańka dotcomowa. Okay? And a lot of people don't like that when I say I bardzo dużo osób nie lubi tego, kiedy ja to mówię. that, right? A lot of people, and I've put out 2 videos now, I już 2 wideo wydałem na ten temat, maybe 3 videos where I nawet 3, talk about Bitcoin gdzie rozmawialiśmy o Bitcoinie or cryptocurrency, i the bardziej krypto, worst case scenario, najgorszym scenariuszu, where we compare it to the gdzie porównywaliśmy właśnie do bańki dotcomów. .com bubble. I think the first video we put out on this was back in February. I ostatnie wideo było tutaj, albo pierwsze wideo, które podałem, było w lutym. To mam nadzieję, że audiobooka przeczytał, bardziej przesłuchał i dopiero wtedy wydał audycję. Żartuję. Ale w lutym wydał pierwszą audycję, że możemy porównywać się do bańki dotcomów, jeżeli chodzi o krypto. Jeżeli byśmy na to spojrzeli z jednej strony, 99,9999% projektów, i to było opisywane w tym upublicznionym audiobooku, były tak naprawdę skokiem na kasę. Co się dzieje dzisiaj? Zaraz będziemy mieć w newsach wiadomość o tym, że w ostatnim miesiącu mieliśmy chyba najwyższy przyrost haków na różne zdecentralizowane platformy, tak? Bo jeżeli się nie spina, to jest hak. Jeżeli się tworzy projekt, można go skakować również. Mimo tego, że tokenomia się zgadza i zespół jest świetny, niekoniecznie tutaj mogą zawinić w postaci tokenomii, bo tutaj wszyscy wchodzą dla tokenomii, a na chwilę albo za chwilę mamy hak albo jakąś inną sprawę na takim projekcie. I wtedy się okazuje, że tokenomia była fajna, ale się wydarzył hak, dziękujemy, do widzenia, albo regulacje nas zjadły, tak? Albo
zespół dostaje pieniądze od inwestorów. Chwilę później już nie jest kontynuowany projekt, a nawet są zwalniane osoby jak Axie Infinity czy powiedzmy Stepen, który ma jedną osobę online. Jeszcze raz to powtarzam. Także może warto wrócić do działu drugiego, chyba czy trzeciego w audiobooku Krypto cisza przed burzą i zobaczyć, czym była bańka dotcomów i przejść troszeczkę dalej w kolejny kontekst tego audiobooka. Because it was in reference to the dot-com bull and the crypto. I wtedy mieliśmy tą referencję w lutym do dotcom byków, które tutaj były. Bull and the similarities between the dot-com bull I porównań pomiędzy tym and the crypto bull and krypto a bańką dotcomu. how it was representing sort of I co one reprezentowały jako czynniki makro. W sumie nie oglądałem tej audycji, muszę przyznać, bo już byłem w Stanach Zjednoczonych, także nawet nie miałem okazji, ale chyba sobie kuknę. Jeżeli on mówi, że w lutym nagrał, może warto do tego przejść. Chyba ją znajdę. hype, and what came after it was a lot of pain. So we talked about it in Co się wydarzyło później? Mieliśmy bardzo dużo, oczywiście też bólu. February. We talked about it a few months ago. I'll briefly touch on it here. I'll do a full dedicated video on it here and again at some point in the next I czasami też zrobię kolejne wideo, jeżeli byśmy mogli tutaj porównywać do tej bańki dotcomów. few weeks. But I don't look at these charts Ale nie patrzę na te wykresy and get upset. i jestem, powiedzmy, gdzieś tutaj wkurzony na to. I look at it as like, oh wow, I wtedy patrzę, o, spójrzcie, wow. these people had so much opportunity. Ci ludzie i tak mieli tak dużo szansy po takim spadku You know, w 2000 roku we don't get these types of corrections i takich korekt nie ma za często that often in financial w markets. finansowym markecie. We don't. So when they happen, Jeżeli one się zdarzają, it's important to take advantage of them. to jest to, że powinniśmy z tego wziąć oczywiście po prostu dobrą stronę, czyli powinniśmy to wykorzystać. Not to just tune out of the markets until you get to a new all-time high. Nie tylko wracamy na market, kiedy dojdziemy do all-time high i wtedy wchodzimy, tak? Tylko kiedy się krew leje. Because if you did, you would have missed all these outsized gains. Bo jeżeli byśmy to zrobili, to tak naprawdę byśmy nawet tutaj nie zarobili w tym czasie, tak? Kiedy mogliśmy. In the way to the all-time high. Okay? So just consider that. Now going back to, to Bitcoin. I wracając do PTC, And I'll just sort of wrap it up here. I'm not going to take up all i już będziemy tutaj kończyć pomału. your time. I know I've been going on a little bit too long. Troszeczkę za długo. No za długo, bo ja też tutaj za chwilę do pracy, a masakra. And no one wants to hear me talk forever. But going back to Bitcoin and M1, again, a 13% correction gets 13% korekta. you back down to where we were in late 2018. The Dało nam to by spadek do tego, gdzie byliśmy w końcu 2018. market cycle bottom. If we go back to where we were in May of 2020 and we Jeżeli byśmy doszli do maja 2020, deviate that far down, it would be about another 47% byłoby to 46% kolejne, tak? Czyli te 10... zaraz spojrzymy. correction. Okay? A 47% correction 47% korekta for a constant money supply would get Bitcoin down dałoby nam to $10,000. 10, 2, 4, 5. to just over 10K. Troszeczkę powyżej 10,000. I'm not saying it has to go Czyli Black Swan Event, tak? Byśmy wtedy wiedzieli. that low. I'm not. And I'm not saying, I'm not planning on it necessarily going that low. I nie mówię oczywiście, że spadniemy tak nisko. But that's what it would go to if we went down to Ale to by było takie samo jak wtedy, co się wydarzyło w marcu 2020, czy gdzieś tutaj na tych spadkach, the levels czy maju, right after the pandemic started. chwilę po tym, jak się zaczęła pandemia. Okay, that would be the level. It would be about another 47% correction from the current level if we were to have a deviation back down to Czyli ta 46% korekta, jeżeli byśmy mieli ten odchył, jak mieliśmy wcześniej. that level. There's no guarantee we have a deviation back down to that level. The only way we have a deviation back down to that level is if more or less we're repeating I za każdym razem, kiedy mieliśmy taki odchył jak wcześniej, the pop after the dot-com bubble, which is a possibility. jest taka możliwość. And I'm not going to sit here and blow smoke and say these things can't happen because I they oczywiście nie mówię, że na pewno to się zdarzy, albo że się to nie zdarzy. can. And Wszystko się może zdarzyć. these are important considerations for you as an investor to make. It's not about
I don't really think it's about being right or wrong. I nie chodzi tutaj o to, czy ktoś ma rację, czy nie. I just think it's about managing your risk and Tylko o tak naprawdę zabezpieczenie swojego ryzyka. recognizing various possibilities and trying to plan for one possibility, but also hedging for the other possibility. Ale także hedżowanie na inne możliwości. I think that's the way you navigate these markets. I look at this right now for Bitcoin against, with respect to M1 and say, yeah, like there could be some more downside. I oczywiście możemy spaść jeszcze niżej. In the short term, but I'm still very bullish on it long term. Ale w dłuższym terminie jestem byczo nastawiony. And I think to myself, does it come down here and then go back up? Czy możemy iść tylko do tego poziomu i iść wyżej? Does it come down here Czy zejdziemy na ten odchył? and then go back up? I don't know. Nie wiem tego. But for my own personal convictions, Ale z mojej takiego doświadczenia czy przekonania I bardziej, think it will go back up to i tak wrócimy na wyższe rejony. after the Fed gets inflation Po tym jak Federalna Rezerwa zatrzymie, a bardziej tutaj stwierdzi, że już nie będą zwiększać stóp procentowych. under control. Okay? And maybe not immediately after. I mean, we have to get inflation back down. Ale oczywiście może to się nie zdarzyć teraz, tylko musimy to najpierw walczyć z tą inflacją, And we have to get to a point a potem musimy dojść do takiego punktu, where where the economy is doing well again and gdzie ekonomia radzi sobie świetnie. macro doesn't look so bleak I makro, te wszystkie czynniki nie są tak marne jak teraz. and we don't have as many supply chain issues. Once we get back to that, I Jeżeli dojdziemy do tego poziomu, don't know how long it's going to take, nie wiem jak to może długo zająć, but I am happy that the Fed's raising interest rates. I know ale ja jestem szczęśliwy, że Federalna Rezerwa zwiększa stopy procentowe. a lot of people are not. Bardzo dużo osób nie. My opinion on that Moja opinia na ten temat jest taka, is as an investor, jako inwestor I mean, the mantra, right, is just don't fight the Fed. If you don't i to hasło, które jest powtarzane, że nie walczymy z Fedem, a jeżeli wiemy, że Fed powiększa coś tutaj, fight them, you're planning for these. wtedy planujesz tak naprawdę. Jeżeli Federalna Rezerwa wkracza do akcji, wtedy mówisz, okej, ja tutaj stoję z boku, a jak już tutaj wyjdą nasza niania z przedszkola, wtedy można zawalczyć o kolejne wzrosty. Scenarios, right? Like higher interest rates mean you can earn more yield on. Jeżeli chodzi o wyższe, powiedzmy tutaj, kredyty czy stopy procentowe, Boring things like można walczyć gdzieś tutaj na inne czynniki makro. certificates of deposit Certyfikaty depozytów na przykład. in the short term. And if you're W krótkim terminie, no, oczywiście. cash heavy, if you Jeżeli jesteś w bardzo ciężkiej gotówce treat cash as king in 2022, i mówimy o tym, że gotówka jest królem w 2022 then this is kind of what you want, i to jest to, co chciałbyś bardziej. right? It's all about planning for these scenarios. Wszystko o to chodzi, żeby planować, It's not fighting, a nie the Fed. walczyć z tym wiatrem i mówić, a teraz wchodzę. Teraz wchodzę, bo influencer powiedział o danych on-chain, które sugerują, że akurat teraz trzeba wejść, tak? Na przykład, albo z innej strony, że jakaś sława powiedziała z Hollywood, że to jest ten okres. No, do tego wróciłem w Dzień Dobry Krypto akurat, do Matta Damona, ale to jest świetny przykład tego, jak nie należy słuchać takich osób w tamtym momencie, ale wrócimy do tego do Dzień Dobry Krypto. Right? Don't fight the Fed. So, I don't know exactly how things are going to resolve. Także nie wiemy tak naprawdę, w którym miejscu albo w którym momencie się znajdziemy, zobaczyć, czy tu jeszcze było coś ciekawego. I na końcu mówi tylko, że nie bierze żadnych linków afilacyjnych, czyli po prostu nie musi tego robić, tak? Okej. Cokolwiek to znaczy, możecie sobie spojrzeć, że niekoniecznie trzeba zarabiać na takich linkach w tym rynku i to wszystko chyba od niego. Także dajcie znać, gdzie się znajdujemy dzisiaj. Bardzo ważny dzień dla świata bardziej akcji, ale dlatego, że jesteśmy skorelowani z Bitcoinem do rynku akcji, jeden podąża za drugim, no to musimy patrzeć na to, co robi dziadzia Fed, a don't fight with the Fed usłyszeliśmy w tej audycji, więc może warto troszeczkę skruchy do tego, co robi Fed i wtedy zastanowić się, co dalej. Taki mamy plan. Ja wam życzę wspaniałego dnia, no i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.